Cześć, mam na imię Wiktoria i dzisiaj opowiem Ci, jak aparat zmienił moje życie. Pozwólcie mi, że zacznę od samego początku. Jest rok 2015, ja, mała, jeszcze nie wiedząca, co chcę robić w życiu, dostałam swój pierwszy aparat. Była to typowa, tania cyfrówka od Sony. Początkowo nie podobał mi się ten pomysł, bo nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby chcieć dostać aparat. Odłożyłam go więc do szafki i finalnie nie tknęłam go przez następne lata. Prawie 4 lata później przypomniałam sobie o istnieniu go. Coś sprawiło, że robienie zdjęć zaczęło mi się podobać. Zaczęłam robić zdjęcia dosłownie wszystkiemu. Pewnego dnia wyszłam na dwór ze swoim szczurkiem i zrobiłam zdjęcie. Nie przykuwałam większej uwagi, jak ono wyszło, lecz zaniosłam je do domu i pokazałam mamie. Wszyscy wokół byli pod wrażeniem. W tamtym momencie zrozumiałam, że fotografia to dziedzina, w której powinnam zacząć się rozwijać. Zakup nowego aparatu. W końcu nadszedł czas na zmiany. Przez te parę lat robiłam zdjęcia i nigdy ich nie publikowałam. Kręciłam za to vlogi i byłam dość aktywna w internecie. Ludzie nie znali mnie od strony fotografa, bo z nikim się tym nie dzieliłam. Dokładnie 4 grudnia 2020 roku zakupiłam swój nowy aparat. Był to Canon M50. Ta inwestycja zmieniła moje życie. Zrozumiałam, że podążam w dobrym kierunku i zaczęłam publikować swoje prace. Dostałam mnóstwo pozytywnych opinii, które napędzały mnie do działania. Zdecydowałam się wybrać kierunek technika fotografii i multimediów. W tamtym okresie udało mi się zrealizować swoją pierwszą komercyjną sesję zdjęciową. Początkowo było to dla mnie stresujące, ale udało mi się. Początek 2023. Wszystko mogło wydawać się idealne, lecz niestety takie nie było. Nadszedł czas wypalenia. Totalny brak motywacji i chęci na robienie czegokolwiek związanego z aparatem. Brak pomysłów, by dotrzeć do nowych ludzi, lecz spróbowałam jeszcze jednego. Stwierdziłam, że zacznę bardziej udzielać się w internecie. Nakręciłam rolkę na Instagrama. To, co się stało, jest wręcz nierealistyczne. Rolka zdobyła 10 milionów wyświetleń i dostałam wiele pozytywnych komentarzy dotyczących moich zdjęć. W ciągu 24 godzin na moim Instagramie pojawiło się 100 000 obserwujących. Ja w tamtym momencie nie wierzyłam w to, co się dzieje, lecz wiem, że odkryłam swój styl fotografii i to, co tak naprawdę chcę robić w życiu. Pisało do mnie coraz więcej osób z zapytaniem o sesję zdjęciową. Uznałam, że po co się ograniczać do samych zdjęć, skoro można również zacząć kręcić filmy. W taki oto sposób nakręciłam swój pierwszy krótki metraż i drugi, trzeci, a stworzyłam również i 4. Wysłałam go na festiwal filmowy i nie uwierzycie. Zajęłam 3. miejsce. Kolejne marzenie spełnione. Pewnego dnia stwierdziłam, że zaryzykuję i napiszę do swojej idolki z dzieciństwa, Agnieszki Grzelak, czy zechciałabym może fotki. Wysłałam maila, lecz nie zwracałam na to jakiejś większej uwagi, po prostu z góry założyłam, że się nie zgodzi, nie odpisze i że w ogóle nie zauważa mojej wiadomości. Byłam w wielkim błędzie. Jeszcze tego samego dnia Aga mi odpisała i dosłownie 2 tygodnie później przeszłyśmy do działania. Była to jedna z najbardziej stresujących mnie sesji zdjęciowych, ponieważ nie miałam pojęcia, czego mogę się spodziewać. Finalnie miałam okazję stworzyć super fotografię i jednocześnie poznać swoją idolkę z dzieciństwa. Czego mnie to nauczyło? Że ciężka praca i determinacja zawsze się opłaci. I dzięki ciągłym procesom, które człowiek wdraża w swoje życie i coraz bardziej wychodząc ze swojej strefy komfortu, to jest w stanie osiągnąć dosłownie wszystko. Kilka miesięcy później napisałam do swoich 2 kolegów fotografów, którzy mieszkają ode mnie kilkaset kilometrów dalej, ale to mniejsza z tym, czy byliby chętni na kolabo fotograficzne. Zgodzili się. Razem z wspólnymi siłami wymyśliliśmy projekt robienia sesji influencerom. Napisaliśmy więc do członków ekipy Gen Z, takich jak Julita, Kury, Faustyna, Kartoni, czy nawet Hania i Świeży. I nie zgadniecie, w ciągu 3 miesięcy udało nam się wspólnymi siłami
zrealizować im sesję zdjęciową. Nigdy przedtem nie przyszło mi na myśl, że ich spotkam, a co dopiero robić im zdjęcia. Moje życie się naprawdę zmieniło. Zrozumiałam, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Wystarczy ciągła determinacja, prawidłowe nawyki i przede wszystkim wiara w samego siebie. Godziny spędzone na obrabianiu zdjęć, montażu filmów, wymyślaniu koncepcji doprowadziły mnie do miejsca, w którym właśnie jestem. Na samym końcu chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, pomagali dążyć do wymarzonych celów, moim rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość oraz mojemu przyjacielowi Maćkowi za to, że zawsze mi pomagał i wspierał mojej pasji. W taki oto sposób opowiedziałam Wam moją historię, w której aparat zmienił moje życie.